To tak, blok jest po honowaniu i dodatkowo pomierzyłem go sobie średnicówką, żeby sprawdzić, jak bardzo odjeżdżają cylindry od nominału lub jakie jest ich zużycie względem siebie. No i wyniki nie są wcale takie złe. W szlifierni dowiedziałem się, że blok po honowaniu nadaje się jak najbardziej do użytku i do eksploatacji, że jest w dobrym stanie, że rysy, które były widoczne, teraz są prawie niewidoczne, a tym bardziej niewyczuwalne pod palcem, więc to by stanowiło o tym, że no, blok nadaje się jak najbardziej do użytku. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda po honowaniu. Te gładzie cylindra nie powinny być jakieś tam tragiczne. Jeszcze przejdę w drugą stronę. Tutaj jest jakaś taka plamka, ale też jej jakby ona, nie wiem, nic nie czuć, nie? No, także tak wygląda blok. Gdzie nigdzie widać, mówię, jakby jakieś takie przebarwienia i rysy, ale kompletnie to nie jest wyczuwalne. Co zostało pomierzone? To dosyć ciekawe. Pomierzyłem sobie najpierw tłoki i wychodzi na to, że trzymają wymiar nominalny. Z serwisówek Audi do tego silnika ściągnąłem sobie wymiar i powinien on wynosić tak jak podkreślony kreską od 82,939 do 82,951. No, tysięczne milimetra tutaj jakby nie mam sprzętu, żeby mierzyć tysięczne milimetra. No, ale tłoki wyszły w górnych wartościach. Mierzone były mikrometrem i zgodnie z wytycznymi były mierzone w miejscach wskazanych przez serwisówkę. Teraz tak, cylindry. Nominalna wartość podkreślona kreską z serwisówek Audi do tego silnika. No i skalibrowałem średnicówkę do wartości 83006, czyli tak jakby bardziej restrykcyjnie z tej granicy nominalnej. I odstępstwa... Ach, tutaj widzę, że trochę źle to opisałem, bo średnicówka była skalibrowana na 83006 i na każdym z cylindrów odjechałem od tej wartości nominalnej o 300 mm. 300 mm zużycia, można powiedzieć, i zużycie jest równomierne na wszystkich cylindrach. Pomiarów było 6 na każdy cylinder, zgodnie z serwisówką. Na górze gdzieś tak centymetr od góry, po środku i na dole. I tak każdy cylinder jakby 2 razy średnica na danym poziomie, czyli 6 pomiarów i uśrednione pomiary. I było tak, że po 300 na każdym cylindrze średnio odjeżdżało 3-4 setki. Więc nie jest tak źle. Według serwisówki repair oversize, czyli jakby w wartości, przy których powinno się myśleć o naprawie, no to tam były z tego co pamiętam chyba 4 od 4,5 setki do 6 setek czy coś takiego, więc jeszcze jakby jesteśmy delikatnie poniżej limitu już po honowaniu, a wiadomo, że honowanie też zabiera trochę materiału, jakąś tam setkę, więc ogólnie nie jest źle. Blok jak najbardziej nadaje się do użytku. Rzecz, która mnie zastanawia, to korbowody. Troszeczkę się odbarwiły. No i wiadomo, to jest silnik po panewce, więc nie było smarowania, więc to jest jak najbardziej, wydaje mi się, możliwe do stania się w tym silniku. Jeden korbowód ma bardzo ładny, jasny kolor, więc on miał chyba smarowanie. Natomiast zastanawiam się, czy w ogóle można by było te korbowody użyć. Nie ma jakiejś tam tragedii, natomiast no nie mam pojęcia po prostu, co z tymi korbowodami. Z chęcią posłucham jakichś komentarzy na ten temat. Natomiast tak, tutaj są te stworznie i się zastanawiałem nad tym, jaki luz jest akceptowalny, że może przez to, że się przycierały, to wytarły się troszkę tulejki, ale tak jak sprawdzałem, one wszystkie mają identyczny ten luz, góra-dół. Serwisówka nie mówi nic za wiele na temat tego, jakie powinno być tutaj pasowanie tego stworznia z tymi korbowodami, więc taka ciekawa sprawa.
Jak coś wiecie, możecie powiedzieć. Ogólnie warunki nie mam za dobre, jak sami widzicie, do nagrywania filmów. Jest wieczór, gdzieś tam sobie siedzę przy takim stole, rozłożyłem te wszystkie rzeczy, oglądam i mierzę. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno, jeżeli podejmę decyzję o kontynuacji remontu, co na pewno będą miały na to wpływ te korbowody, no to wtedy myślę, że minie trochę czasu, zanim nagram kolejny odcinek, ponieważ trzeba skolekcjonować kupę pieniędzy. Myślę, że kilka tysięcy złotych na zakup wszystkich potrzebnych części. No i myślę, że trochę to potrwa. Ale tyle. A, jeszcze ciekawa sprawa na sam koniec. Tutaj mamy tłoki. Nie, tam jakiejś tragedii nie ma. Poczyściłem je trochę. Ogólnie sprawa wału była bardzo ciekawa. Na ostatnim filmie mówiłem o tym, że zastanawiam się nad tym wałem. No i niestety wał poszedł do odsyłki. Był to taki sam złom, jaki ja miałem. Nie chciałem wchodzić zbytnio w dyskusję ze sprzedającym, ale facet sprzedał wał po szlifie. Na jednej panewce wał był zatarty i to, co się zastanawiałem, że tak nieładnie wygląda, w tym miejscu na tej panewce było zdjęte prawie 0,5 mm, więc to jest 5,6, to jest, kurczę, trzeci szlif, nie? Drugi, trzeci szlif, ten wał to był złom. Odesłałem go, no i poszukiwałem wału. Dalej odwiedziłem jeszcze jedno miejsce, kolejny wał złom. Już jeździłem sobie z mikrometrem i mierzyłem sobie czopy. No i w końcu udało mi się trafić wał nominalny. Nie mam go tutaj, żeby go pokazać, ale rzeczywiście mikrometrem pomierzyłem sobie wszystkie czopy i pomierzyłem je zgodnie tam z wytycznymi serwisówek Audi i wychodzi na to, że wszystkie tam właśnie czopy główne i te czopy korbowodowe są w wartościach nominalnych. Także wał ogólnie jest w dobrym stanie. Nie jest poodbarwiany, więc też nie był nigdzie przegrzany, więc wał trafił się ok. Wał, tłoki skolekcjonowane, 2 tłoki wymieniłem. Bardzo ciężko w ogóle jest znaleźć jakieś dobre, używane części na rynku. Większość części to złom. Tutaj ten tłok tak w tym świetle nie wygląda za dobrze, bo ma tutaj ze 2 rysy, takie większe. Niewyczuwalne jakoś tam pod palcem, ale są. Ale to jest najlepsze, co mogłem uzyskać. Powiem wam, że obejrzałem chyba z 6 tłoków, czy więcej. I wszystkie to niestety jest totalny złom. Wybrałem najlepsze, co mogłem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najważniejsze były dla mnie tutaj właśnie te gładzie po bokach. Ten tłok na przykład nie jest taki zły, ale ma troszeczkę tutaj gdzieś widać jakieś śmieci, musiały być w trakcie spalania. Jak go kupywałem, to wygląda tak jak ten. Ten jest jeszcze niewyczyszczony, czarny i kompletnie nie było tego widać, a po wyczyszczeniu okazało się, że ma gdzieś tutaj jakieś uderzenia czy coś, no i widać, że gdzieś tam dostało się trochę do komory spalania jakiegoś syfu. No ja to sobie przeczyszczę też jakoś delikatnie papierkiem, żeby to zetrzeć. To jest komora spalania, więc to nie jest takie ważne. Ważne, że boki są całe w miarę. No, skolekcjonowałem 6 tłoków, więc nie jest źle. Brakuje mi jednego korbowodu. Też najeździłem się trochę. Szukałem tego korbowodu. Odwiedziłem jednego pana. Pomieszał stopki. Sprzedał część z pomieszanymi stopkami. Do tych, co miał, to już stopki nie pasowały. No i też podziękowałem. Bardzo ciężko jest kupić jakieś używane części w dobrym stanie. Przykład jest właśnie z tym wałem i dla mnie z tymi korbowodami. Tłoki też, większość to złomy takie, jak ja chciałem zamienić, to ludzie sprzedają i oczywiście opisują to jako stan nienaganny i bardzo dobry, więc ogólnie masakra. Nie polecam nikomu robić tego, czego ja się podjąłem. To jakiś, kurde, kosmos jest. No, to tyle. Zobaczę, co tam wydarzy się dalej. Może jeszcze coś nagram, a jak nie, to po prostu zbieram kasę. I jak zbiorę pieniądze na rozpoczęcie remontu, już montaż tych panewek i tego wszystkiego, to będę nagrywał kolejne odcinki. No i będę wdzięczny, jak ktoś skomentuje, jak tutaj potraktować te odbarwienia, nie? Co z tym zrobić, to by było fajnie. Co myślicie o tym, czy to można użyć?
czy niestety to jest szmelc i nie powinienem tego używać, nie? No, to tyle, dzięki.